Witajcie rezydenci. Wiele filmów czy tekstów krążących w sieci dotyczących osi czasu fabuły Resident Evil zazwyczaj zaczyna się od wydarzeń z Resident Evil 0. Spora większość osób przedstawia wam wątki, które dobrze już znacie z samego przejścia gier bez konieczności głębszego kopania. Jednak istotne dla nas rzeczy dzieją się na długie lata przed wydarzeniami zaprezentowanymi w Resident Evil 0 i czasem trzeba naczytać się różnych notatek, aby poszerzyć swoją wiedzę. Pokazówki czy dialogi wyjaśniają z grubsza, ale bardziej szczegółowy opis wydarzeń, postaci, lokacji dalej musimy szukać na własną rękę. Abyście nie musieli tego robić, z pomocą przychodzimy my. Przedstawiamy wam film, soczysty timeline istotnych spraw, które działy się na przestrzeni lat w świecie gry. Zapraszamy. Zdarza się tak w naszych filmach, szczególnie o wirusach, że pada odniesienie do wirusa Progenitor. Twórcy gry zbytnio nie starali się wyjaśniać tego elementu. Okazuje się, że wirus Protoplasta to trzon i podstawa wszystkich wariacji wirusów w uniwersum Resident Evil. Człowiekiem odpowiedzialnym poniekąd za odkrycie cudownych właściwości wirusa jest Henry Travis, podróżnik, który 35 lat swojego życia poświęcił na eksplorację afrykańskiego lądu. Wydał on 72-tomową serię książek, w których opisywał rośliny, zwierzęta i zamieszkujące te terytoria ludy. Był to konspekt historii naturalnej, typowy przewodnik, którym niektóre osoby chciały się posłużyć do wzbogacenia lub zaistnienia w świecie. Naukowcy szybko zdyskredytowali jego dzieło, co doprowadziło Henry'ego do głębokiej depresji, przez którą zmarł 2 lata później. Była to część finansowego posunięcia jego starszego brata, który przewodził firmą Travis Enterprise. Twierdził on, że Henry zmyślił niektóre wydarzenia zawarte w książkach oraz oczerniał jego dobre imię. Firma Travisa, później znana pod nazwą Tricel, miała swobodę w działaniu, gdyż skutecznie wstrzymała innych ludzi przed skorzystaniem z owego przewodnika. Dzięki temu rozpowszechnili oni swoje wpływy i po założeniu afrykańskiej placówki gromadzili próbki roślin czy zwierząt wyszczególnionych w książkach oraz zajęli się wydobyciem metali szlachetnych, by majątek firmy wciąż rósł. W posiadanie kopii historii naturalnej wszedł arystokrata wirusolog Oswald Spencer. Wraz z Edwardem Ashford, pochodzącym również z arystokrackiego rodu, oraz wirusologiem Jamesem Marcus założyli krąg eugeniki, wspólną myśl, która w swych założeniach polegała na ulepszeniu gatunku ludzkiego. Podczas swych spotkań w zamku Spencera obsesyjnie studiowali zapiski Travisa. Szczególnie zainteresowała ich pewna egzotyczna roślina, która rośnie na tzw. schodach słońca. Rzekomo miała dawać nadzwyczajną siłę wybrańcom, którzy dostąpią zaszczytu jej zjedzenia i nie zostaną przez nią odrzuceni. Marcus wysnuł teorię, że kwiat najprawdopodobniej zawierał w sobie mutageny jakiegoś retrowirusa, za którego pomocą mogliby ziścić swe marzenia. W międzyczasie małe amerykańskie miasteczko Raccoon City w hrabstwie Arkley zaczyna przechodzić diametralne zmiany dzięki technikowi Michaelowi Warrenowi, który zaczyna elektryfikację miasta, a ono samo przez swoje górzyste leśne położenie zaczyna być cenioną atrakcją turystyczną. Lord Spencer, pomimo braku dowodów na istnienie wirusa, zaczyna przygotowania na szeroką skalę. W 1962 roku zauroczony talentem George'a Trevora zleca mu stworzenie posiadłości w górach Arkley oraz planuje wybudowanie prywatnego laboratorium pod posiadłością. Tego samego roku arystokraci rozpoczynają swoją wyprawę do Afryki Zachodniej, aby odnaleźć opisywanego wirusa. We wrześniu 1966 roku Spencer oraz jego przyjaciel biochemik James Marcus wraz ze swoim uczniem Brandonem Baileym odkryli w regionie Kijuju, Afryki Zachodniej, miejsce, w którym rośnie wspomniana roślina. Okazało się, że jest ono czczone przez lokalne plemię Nindipaya, które wierzyło w jej magiczne zdolności. Amerykańska ekspedycja skutecznie zaczęła wypierać wyznawców z ich starożytnego, zrujnowanego miasta,
miasta, aby zlokalizować wschody słońca i zacząć przeprowadzać szeroko zakrojone badania. Po zlokalizowaniu miejsca i odzyskaniu kwiatów, Spencer, Marcus oraz Ashford poszli w swoją stronę, aby zgłębiać tajemnicę wirusa. Kwiaty w swojej strukturze posiadały bardzo silny, ale nie rakotwórczy mutagen. Był to antyczny, dwuniciowy wirus RNA, który posiadał zdolność zakażania żywych organizmów ludzkich, zwierzęcych lub roślinnych. Wirus wzmacniał pewne cechy gospodarza poprzez rekombinację jego genów, w skrajnych przypadkach powodując mutacje. Nadano mu nazwę progenitor, po czym rośliny zaczęto uprawiać na szeroką skalę w Ameryce. Nie udało się jednak uzyskać satysfakcjonujących wyników, które, jak się okazało, były uzależnione od lokalnych czynników środowiskowych. W marcu 1967 roku, mimo braku sukcesów, lecz widząc potencjał, jaki drzemie w wirusie, Spencer zaczął planować i namawiać swoich kolegów do założenia korporacji Umbrella oraz gromadzenia pieniędzy niezbędnych do realizacji swoich celów. Firma miała skupiać się na tworzeniu farmaceutyków oraz zarabiać dzięki broni biologicznej. Prowadzone były również adopcje oraz łapanki dzieci, najczęściej sierot, które wykazywały się wysokim ilorazem inteligencji lub ich rodzice wnieśli ogromny wkład w rozwój ludzkości. Z tych działań powstał projekt Wesker. Nazwa pochodzi od nazwiska pierwszego dyrektora tego przedsięwzięcia, a celem projektu było zapewnienie kandydatom najlepszej edukacji, a w kolejnych latach pracę dla korporacji Umbrella. Oczywiście cały etap dojrzewania, a także rozwój uczestników był pod ścisłą obserwacją osób odpowiedzialnych za projekt. Po wybudowaniu prywatnej willi w czerwcu Oswell zaczyna być paranoikiem, który z każdej strony widzi zagrożenia. George Trevor, który znał wszystkie zakamarki posiadłości, został zwabiony w listopadzie tego samego roku wraz z żoną i córką podstępem przez Spencera do posiadłości w górach. Trevor umarł z głodu i wycieńczenia, a kobiety zostały wykorzystane do prywatnych badań wirusologa. Na ten moment wirus progenitor występował jako dwa różne szczepy, lecz do ideału wciąż było im daleko. Pomimo tego typ A został podany żonie Trevora, która po zakażeniu wykazywała jedynie nieświadomość, otępienie i utratę pamięci. Efekt nie satysfakcjonował Spencera, przez co kobieta została zamordowana, gdyż była bezużyteczna. Typ B podano Lizie, córce George'a Trevora, która połączyła swoje DNA ze szczepem progenitor. Pomimo młodego wieku nie umarła, lecz zaczęła popadać w obłęd nie tylko przez wirusa, ale i sytuację, w jakiej się znalazła. Dzięki asymilacji wirusa pozostała pod dalszą obserwacją i stawała się pomału kimś, kogo opisywano w książce Henry'ego Travisa. W 1968 roku Raccoon City poszerza swoje wpływy dzięki rozbudowanej komunikacji tramwajowej, która łączy miasteczko z pobliską małą wioską Stoneville. Dla wygody mieszkańców zaczyna powstawać również metro, a dla ich bezpieczeństwa i odciążenia szeryfów hrabstwa Arkley stworzono Raccoon Police Department. Spencer oraz Ashford zakładają korporację Umbrella, a James Marcus wraz z Brandonem uznają, iż pracę nad wirusem trzeba kontynuować w Afryce, aby uzyskać pożądany efekt. Trwa to do momentu powstania Umbrella Research Center, której dyrektorem zostaje James Marcus. Wtedy to rośliny zaczynają być eksportowane bezpośrednio do wspomnianej placówki przez Bailey'ego, a Marcus w pełni poświęca się badaniom nad wirusem progenitor, nie zważając na życie ludzkie. Syn Edwarda Ashforda, Aleksander, po ukończeniu uniwersytetu zaczął pomagać własnemu ojcu przy progenitorze i wstąpił w szeregi korporacji jako inżynier genetyki. W obawie o podeszły wiek ojca skupił się on na klonowaniu ludzi, aby jego ród wciąż trwał, a reputacja rodziny Ashford rosła. Niestety, Edward Ashford w lipcu 1968 roku jako pierwszy człowiek Zachodu zmarł, gdy
gdyż był wystawiony na działanie wirusa. Prawdopodobnie do tego zdarzenia przyczynił się sam Spencer, dzięki czemu staje się on liderem w szeregach korporacji i najbardziej decyzyjną osobą organizacji. Aleksander jako młodziak jest całkowicie ignorowany przez Jamesa oraz Spencera, więc w 1969 roku zleca budowę tajnej bazy antarktycznej, aby w odcięciu od świata móc pracować samemu nad wirusem oraz dokonywać eksperymentów genetycznych.